Janek, Ziegler. Nowość w firmie Korbanek. Tak. Rodzinna firma z tradycjami, renomowana niemiecka marka. Produkuje kosy do rzepaku. Od tego, można powiedzieć, to wyszło, to znaczy z tego są znani, przynajmniej w Polsce. Ale jak się okazuje, produkują też dużo innych ciekawych rzeczy. Przystawki do kukurydzy, podbieracze. Wózki. Do headerów. Zapraszamy Was do obejrzenia tutaj showroomu, a następnie zrobimy całą wycieczkę po fabryce Ziegler, gdzie każda maszyna będzie wnikliwie Zaprezentowana. prezentowana. Janek, jak doskonale wiesz, jest jeden w sumie, można powiedzieć, główny producent kos bocznych dostawowych do rzepaku. I nawet do headerów po prostu, bo też można montować do na headerach headerów. te kosy. To jest firma Ziegler. I tutaj się Jak właśnie się znajdujemy. okazało, tak, jak się okazało, że ta znana niemiecka firma nie tylko produkuje kosy. A w tej chwili znajdujemy się w fabryce Zieglera. Tak jak już powiedziałem, wcześniej znani w sumie najbardziej rozpoznawalni z produkcji kos bocznych, ale jesteśmy u nich we firmie i się okazuje, że tutaj dużo ciekawych rzeczy się pojawiło. Dużo więcej niż kosy boczne. Dużo więcej niż kosy boczne. Po pierwsze, Ziegler, jak też do mnie to jest nowość. Produkuje nie tylko W firmie Korbanek bym powiedział, że to jest nowość. w firmie Korbanek. Dla mnie, jako produkt menadżera, też się okazało, że Ziegler produkuje też do innych znanych marek. Tak, z Komponenty, tego co rozmawialiśmy, podzespoły, półprodukty. nawet powiedzieli nam, że produkcja ich jest 60% to są komponenty dla innych fabryk do montażu, a 40% to jest ich własna produkcja. Pod marką Ziegler. Czyli właśnie mówimy teraz o tych Teraz kosach do właśnie- rzepaku, ale powiedzmy szczerze, nie przyjechaliśmy tutaj dla kos. Dokładnie. Nie przyjechaliśmy tutaj do KOS. Jesteśmy w tak zwanym showroomie, czyli na wystawie. Produktów produkowanych przez fabrykę tutaj Ziegler. Za nami uprawówka, ale to też nie przyjechaliśmy dla uprawówki. Też nie tutaj. przyjechaliśmy do porówki, ale też Warto wspomnieć, trzeba że- pokazać, że coś takiego jest produkowane. Kultywatory, Różnego rodzaju brony talerzowe. rozdzielacze do wozów asynizacyjnych, pługi, czyli tak naprawdę taka główna uprawówka, to co jest Główna spotykane uprawówka, na dokładnie polach. Ale my tutaj przyjechaliśmy w innym celu. Przyjechaliśmy tutaj, żeby poszerzyć naszą ofertę w firmie Korbanek o coś, co już mamy, bo mamy, mogę już powiedzieć, przystawki do kukurydzy I nie tylko zresztą przystawki. i nie tylko przystawki. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jak te przystawki wyglądają od producenta Ziegler, bo gdzieś tam rozmawialiśmy już wcześniej z nimi, ale jakoś nam się złożyło, że dopiero teraz jesteśmy tutaj na miejscu i możemy Wam o tym powiedzieć. Jest to niemiecki producent z bardzo długą tradycją, bo tak naprawdę długa początek firmy zaczyna się od lat 60. ubiegłego wieku. Poznajemy ich całą gamę produktów. Przeprowadzimy Was tutaj krótko, żeby też nie zanudzać. Co To będziemy może- oferować? Co firma oferuje i Pokażmy. co my będziemy oferować. Dokładnie, Pokażmy, tak będzie na razie, a potem po pokazaniu zaprosimy Was na zwiedzanie fabryki. Zacznijmy może od podbieraczy. Tak, no trochę zmienia się rodzaj produkcji, sposób zbioru. Wraca zbiór dwuetapowy. Wraca zbiór etapowy. Wiadomo, problemy z desekacją, problemy z opryskami powodują to, że rolnicy wracają do tego, że jakieś lucerny, facelie, ostropesty, rzepak nawet już Powoli też teraz być zbierany. zaczyna być zbierany z powrotem dwuetapowo. Trzeba powiedzieć, że Ziegler ma dwa rodzaje podbieraczy. Tutaj jest wersja premium, Premium i wersja czyli bardziej ekonomiczna. wersja Proline. Tak jest. Myślę, że spore zainteresowanie będzie tą wersją bardziej ekonomiczną, bo też widzieliśmy fajne rozwiązania, na pewno przystępne cenowo. Także zobaczymy, jak to będzie, to na pewno sobie znajdziecie w naszej ofercie. Następną rzeczą, która nas najbardziej interesuje, to są Główny przystawki produkt, do kukurydzy. Dla którego tutaj się zjawiliśmy. Tak naprawdę tutaj przystawki do kukurydzy będziemy dzielić na Dwa. dwa modele, dwie serie bym powiedział nawet. Dwie serie, tak jest. Pierwszą serią jest seria, zacznijmy od serii Champion, ekonomicznej. tak jest. Tutaj stoi za nami sztywna, teraz nie chcę tutaj liczyć, raz, Chyba 8 jest. 8 sztywna. Czym ona się charakteryzuje? Charakteryzuje się to, że ma proste podnoszenie rozdzielaczy, rozdzielacze są metalowe. Jest troszkę
sekcja tnąca jest w wersji tak, jak zawsze Ziegler produkował, bo dopiero z następnym modelem, który za chwilę pokażemy, jest sekcja, która za Tobą się kręci. Która się kręci za mną, to nowsze rozwiązanie. A teraz idźmy do czegoś, co mi się wydaje, że będzie bardzo popularne u nas na polskim rynku. Tak, czyli do tej wersji bardziej premium. Inne rozwiązanie napędu, też ciekawe, też pewnie opowiemy o tych szczegółach trochę później. Pierwsze, co się rzuca w oczy, różnica. Plastikowe osłony z Tak, tworzywa. kompozytowe. Jak to się mówi. Kompozytowe. Napęd jest na przekładniach, czyli tak naprawdę nie mamy tutaj problemu z jakimś wyciągającym się łańcuchem, czy czas eksploatacji. Co jest ważne, tutaj mogę to powiedzieć, na te maszyny Ziegler daje 3 lata gwarancji, Tak, to też jest więc są pewni swojego produktu. I samo przystosowanie to jest bez jakichś tam zbędnych kombinacji, po prostu sobie ustawiamy dokładnie wysokość do kombajnu, który nas interesuje. Wiadomo, ramka adaptacyjna też jest zmieniona, szybko złącze i to jest w sumie tyle. Nie? I mogę już chyba teraz zdradzić, albo mogę zdradzić. Od 13 do 15 marca targi Kielce. Agrotech Kielce 2026. I tam będziemy prezentować Tam nam będziemy wszystkie. prezentować maszyny. Będzie też prezentowana jedna maszyna, której tutaj jeszcze w showroomie nie ma. Mianowicie będzie to zupełna nowość Zieglera. Która też chyba ma szansę jakoś zaistnieć, może nie zaistnieć, tylko zdobyć spore zainteresowanie klientów, bo są nowe przepisy, jeżeli chodzi o poruszania się po drogach. Mianowicie będzie to header składany do zbóż, Tak, ale co jest najważniejsze, będzie on w wersji Vario, czyli Zgadza z się. wysuwanym stołem do rzepaku. wysuwałem stanu do rzepaku, I oczywiście z kosami. kosami Zieglera. No, przystawka Champion, przystawka do kukurydzy, ta bardziej ekonomiczna wersja, ale też Ziegler produkuje, co nie wspomnieliśmy wcześniej, całą gamę wózków. Nie tylko do Od jednoosiowych wózków krótkich, tak jak tutaj jest dwuosiowy, czterokołowy, no nawet 4x4 takich szerokich. tak, czyli 15-metrowych headerów i w sumie, co ciekawe, też podobno to jest najlepiej sprzedający się, znaczy zyskający popularność wózek, czyli do tych największych headerów. One na pewno też będą w naszej ofercie, także serdecznie Was zapraszamy tutaj do kontaktu, jeżeli jesteście czymś takim zainteresowani. Oczywiście wózki homologowane do Unii Europejskiej z hamulcami, także Czyli można być pewnym, że jeżeli kupisz przystawkę Zieglera, to dostaniesz do niej, dopasujesz do niej. Jesteśmy w stanie dopasować do niej Wózek odpowiedni także wózek. Tak jest. Obok mnie jest Józef Ziegler, jeden z dwóch właścicieli całej firmy Ziegler zajmującą się produkcją maszyn do rolnictwa oraz wielu komponentów do także maszyn rolniczych, samochodowych. Józef, czy jesteś w stanie nam coś powiedzieć na temat fabryki i dlaczego rozpoczynasz współpracę z firmą Korbanek? Witam, nazywam się Józef Ziegler. Jestem właścicielem firmy Ziegler i jestem bardzo szczęśliwy, mogąc dzisiaj gościć naszego nowego partnera z polskiej firmy Korbanek. Tak jak powiedziałeś, zaplanowaliśmy dzisiaj zwiedzanie naszej fabryki. Chcemy pokazać Wam naszą produkcję, to co tutaj robimy, przedstawić kilka informacji na temat firmy Ziegler. Jesteśmy firmą rodzinną, obecnie to już trzecie pokolenie w tej firmie. Firma została założona w 1956 roku przez mojego dziadka i zawsze funkcjonowała w branży rolniczej. Z roku na rok wzrastała i rozwijała nowe produkty. Zaczynaliśmy od rozsiewaczy nawozów oraz kosiarek. Z czasem wprowadziliśmy wózki do headerów i headery, a także maszyny uprawowe. Obecnie jako trzecie pokolenie firmy Ziegler rozwijamy się dalej i właśnie dokonujemy dużego kroku naprzód na rynku polskim wraz z firmą Korbanek, gdzie chcemy oferować nowe headery z serii Korn Master. Na zbliżających się targach chcemy zaprezentować najnowszy model, który będzie doskonale przystosowany do rynku polskiego. Czyli w tym roku będziecie obchodzić 70. rocznicę istnienia? Tak, mamy 70 lat i tak jak powiedziałem, wszystko rozpoczął mój dziadek. Tata prowadził firmę przez kolejne kilkadziesiąt lat, a od 2 lat ja i mój brat jesteśmy właścicielami firmy i w najbliższym czasie będziemy celebrować 70. rocznicę. Za rok minie 30 lat od kiedy produkujemy nasze produkty w tym właśnie miejscu.
Podsumowując, jesteśmy firmą z długą historią i dla przykładu powiem, że kosy do rzepaku produkujemy od 1994 roku, czyli już prawie 32 lata. Tak, jesteście bardzo znaną firmą, jeśli chodzi o kosy do rzepaku i mam nadzieję, że będziecie równie znani z headerów i headerów do kukurydzy na rynku polskim. W przypadku headerów do kukurydzy to w tym roku minie 15 lat, kiedy jesteśmy z tym produktem na rynku. Obecnie wprowadzamy już 4. generację tych headerów. Bazując na opinii z rynku, wprowadzamy kolejne ulepszenia. Trwa to nieustannie i finalnie pozwoliło nam uzyskać bardzo dobry produkt w przystępnej cenie. Jest to cel, który zawsze chcemy osiągnąć. Wysoka jakość, przystępna cena przy zachowaniu niemieckiej solidności. Bardzo dziękuję, Joseph. I zapraszam na zwiedzanie fabryki. Jesteśmy w fabryce Zieglera. Obecnie jesteśmy przy obróbce metali. Obróbka laserami. metali, Mają tak, Dwa stanowiska z laserami, można powiedzieć. No tutaj się zaczyna cała produkcja, nie? Tutaj jest, tak jak powiedziałeś, mamy magazyn stali i to jest, można powiedzieć, półprodukt, który jest sprowadzany oczywiście No, w jakiś hut, materiał. I tutaj mamy obróbkę, czyli wycinarki laserowe o sporej mocy. Oni tam mi tłumaczyli... Nawet do 2 cm. Tak, do 2 cm są w stanie wykrawania. blachy, co widać nawet na tym materiale, który tutaj jest na półkach, że no. są te blachy grubości naprawdę solidnych. Jeżeli chodzi o Zieglera, no to nie jest tylko, można powiedzieć, rynek rolniczy. Przed chwilą mieliśmy krótką prezentację, to też jest dla motoryzacji. Co tam Znaczy, jeszcze było? oni nie tylko motoryzację, chodzi o to, że zaopatrują także znane marki rolnicze w podzespoły. To jest raz, to znaczy tak, Produkują własne maszyny, ale są też... własna produkcja Zieglera to jest 40%, do kooperantów, czyli do firm zewnętrznych to jest 60% produkcji. To też jest ważne, no bo naprawdę znane marki tutaj z całego rynku motoryzacyjnego są zaopatrywane w części zamienne. I także budowlanego, bo to też... Budowlanka również. Więc my ruszamy dalej. Tak jest. No, czyli ciekawe, że robią tutaj na cięciu 24 godziny na dobę, 7 No dni w właśnie, bo tygodniu. to jest to, co teraz właśnie zapytaliśmy. Się okazało, że na obróbce metali czy na cięciu produkcja trwa 24 godziny na dobę przez cały tydzień, na 4 zmiany. Czyli mają zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie jakby nie jest. No tak jak już mówiliśmy, no nie tylko sam rynek rolniczy, ale też samochodówka. Kolejny dział, czyli dział obróbki. Obróbki metalu, tutaj widzimy, że są za nami prasy krawędziowe. Czyli dokładnie czyli wyginanie, kształtowanie materiału. 2 zmiany. 4 zmiany. Dwie zmiany Dwie tutaj. zmiany, tylko Na tym są 2 zmiany. 20 ton wiem. metalu 20 wtedy. ton metalu na zmianę może być przerobione. Jak widzicie, tutaj są już finalne produkty różnych rzeczy, które są dalej potrzebne na... Tak, właśnie patrzymy na sobie produkcję. to. Przy zmiataniu od razu kontrola jakości jest przeprowadzana, czy Tak, czy no. element jest ukształtowany Oczywiście odpowiedni system magazynowania, odpowiedni system sprawdzania jakości. Właśnie tutaj nam tłumaczyli, że te wszystkie kody kreskowe na pewno mają swoje znaczenie. Nie będziemy się tutaj wdawać w szczegóły tej produkcji, ale widać, że to jest poukładane. Tutaj jesteśmy w dziale obróbki profili, czyli profile są, jak widzicie, różnego kształtu, są cięte na odpowiednie długości, obrabiane ostre krawędzi. Też tutaj ciekawa informacja, Tutaj właśnie pokazuję. że profil jeden zamawiają na przykład raz do roku 150 km. 150 km specjalnego profilu, takie jak tam widzicie. On jest dosyć złożony. On jest do Kanola, tylko pytanie co to jest? Rama kos bocznych. rama, do kos, do stołów, do rzepaku. Tutaj mamy specat, który nam podpowiada. Tak, także to jest raz w roku zamawiane w ogromnej ilości. Dobrze, przechodzimy dalej. Obróbka skrawania, dział tokarek, frezarek, takie, no nie prace wykończeniowe, tylko z tych Faktycznie walczą podzespołów. tutaj z miejscem, bo mają wszystko tak, tak. poukładane, bo to wiadomo, że ta fabryka jest, gdzie jesteśmy obecni, to ona jest dawnych czasów. Tak, dosyć dawnych czasów. Ona oczywiście była wykupiona W 96 w 96 roku. przez Zieglera. Wcześniej tutaj była produkcja wojskowa jakaś robiona. To znaczy, no chyba tak, no, dokładnie nie usłyszeliśmy, ale widać, że zakład jest przystosowany do Ciężkich ciężkich materiałów, do obróbki ciężkich materiałów, bo naprawdę potężne suwnice tutaj są. Dobrze, kontynuujemy, idźmy dalej. Dobra, jesteśmy w dziale spawania. Jest podzielone na kilka części, między innymi na
No wiadomo, teraz wszystko zaczynamy automatyzować. Są specjalne stoły spawalnicze, gdzie jest spawane. Elementy są przygotowywane, wtedy rozlicza się program i robot wszystko odspawowuje to, co potrzebuje. Oczywiście są też stacjonarne stanowiska, gdzie się niektóre rzeczy ręcznie Jak w spawa, każdej fabryce. jak w każdej fabryce. No tutaj mamy dział ręcznego spawania. Jak widać, wszędzie na półkach są komponenty, jest numer części, jest pokazane, jak to ma wyglądać. Oczywiście po mają fajne zespawaniu. modułowe stoły, Tak. gdzie mogą sobie uchwyty do danej części zainstalować tak, jak są potrzebne. Wtedy dana część jest trzymana niezależnie od tego, zmieniają część, zmieniają uchwyty i mają zawsze prostą część do spawania, ładnie ułożoną. Tutaj jest dział spawania wysięgników hydraulicznych. Są zespawywane dwa profile, U-profile. Do wysięgników, do ładowarek Na bezstopowych przykład. Jest specjalna maszyna, która można powiedzieć spawa długościowo, czyli przeznaczone tylko do bardzo długich rzeczy do zespawywania. Prawie 100% rzeczy, które są spawane, są malowane. Piaskowana najpierw. Malowane. I tak. malowane, tutaj mamy najważniejszy dział, czyli dział malowania, lakiernie. Rzeczy są piaskowane, myte chemicznie. Pierwsza warstwa lakieru i druga warstwa lakieru. Proszkowo? This is Electrolyze. what technique of painting you have with the, I don't know how to call it. The first layer is primer, Yes? primer with zinc, Okay, zinc. and No. primer with small components inside with zinc. Cynkowane. Zinc. Oh. No, not zinkovan. Not zinkovan. Not zinkovan. No, it's a special paint with small components of zinc. Okay. So Inside, the inside. paint have the zinc, Yeah. farba z zinkiem. Okay. Jest jako I podkład. will show you some boxes Okay, where you okay. can see. And after that? So the first layer primer, Yeah. the second layer the final paint, Yeah, but final paint spraying or liquid and powder. Powder. We have two. Powder, we, yes, have okay. we have two directions: powder painting and liquid painting. Mają dwie linie, jeżeli chodzi o malowanie, czyli proszkowe i w płynie. Okay, now we have everything. A to się za chwilę dowiemy. Tutaj się jak przemieszczamy po tej malarii, Bardzo duży w ogóle obszar malaria Tak. zajmuje. malarnia, lakiernia. Lakiernia, malarnia, lakiernia. Oni tutaj nie malują Tam mamy od razu. część do mniejszych, do czyszczenia chemicznego mniejszych Tak. części. Tutaj mamy kabinę do malowania proszkowego, także no, jak widać są różne linie, różne części są w różny sposób malowane. Tu jest dział Wygrzewania i malowania trudnych elementów, nazwijmy to. płynnego, tak. Płynnego, To znaczy takiego. jest normalnym Tam, gdzie nie mogą użyć temperatury ze względu na to, że są na przykład elementy gumowe. gumowe, plastikowe, to tam jest malowane Ciekłym. ciekłą Farbą. Tak jest. Lakierem. Czy Ciebie coś interesuje a propos malowania? Już teraz wszystko wiem. Dobrze. Proszę Cię bardzo. Tutaj mamy dział wysyłki, można powiedzieć półproduktu. Zespawane, pomalowane elementy już jadą Na do, życzenie klienta, do, bo każdy do może klientów, tak? I tutaj też widzimy, każdy może mieć jakieś inne życzenia, jeżeli chodzi o opakowanie. Profile są specjalnie przekładane jakimś drewnem. Tutaj te ramy też widzę, że są jakoś specjalnie robione. Tutaj jesteśmy na linii składania produkcji wózków do headerów. Tak. Bo trzeba powiedzieć, że Ziegler też jest znany z tego, że ma naprawdę dużą ogromną produkcję i duży wybór różnych rodzajów wózków. I teraz najważniejsze jest tak, że w momencie, kiedy jakiś dealer zamawia wózek, to ma dwie opcje. Albo oni złożą mu ten wózek tutaj cały i przyjeżdża cały złożony, albo przyjeżdża na paletach, jest komponentach. wysyłany Ponieważ nie ukrywamy, złożenie wózka to też nie jest problem, bo to jest tylko założenie ośki, Znaczy- założenie łoży i 15-metrowy wózek, wysyłka ciężarówką Tak, to by praktycznie było- niemożliwa, czyli jest też on wiadomo w częściach wysyłany. Tutaj nam przedstawili jakie plany na przyszłość, będzie Rozbudowy, rozbudowa tak, malarnia. Z Lakierni. uwagi na to, że tam już jest ta linia jest nieprzystosowana do takich wielkich ciężarów, no po prostu będzie wszystko unowocześniane i też widać, że są plany na przyszłość. Jesteśmy w punkcie składania przystawek. Tak naprawdę tutaj przed chwilą oglądaliśmy sobie i dyskutowaliśmy na temat sekcji wciągającej każdej przystawki. Od 3 lat jest duży jakby postęp, ponieważ zaczęli używać Nowa przekładnia. nową przekładnię. Jak twierdzą bezproblemowo przez 3 lata na całym świecie ona funkcjonuje, więc
dlatego nie boją się dać na przykład 3-letniej gwarancji na przystawkę do Sprawdzimy kukurydzy. oczywiście, tak, ale tak, jest tutaj właśnie nas zapewnili, że całkiem nowe rozwiązanie na razie nie sprawia żadnych problemów. Jak już mówiliśmy, składanie headerów do kukurydzy, 12-rzędowa nieskładana, za nami jest składana 6 chyba? Tak? A dalej widzimy na metalowych, podejrzewam, że widzimy kąt czempiona tam. Tak, też i do niego to sobie też trzeba podejdziemy. zauważyć, że są plastikowe dzioby, to jest to, co tutaj nasi klienci lubią. Chociaż, no mówię, są różne szkoły, niektórzy mówią tutaj nam, że jak są metalowe, to sobie każdy sam może naprawić. Ale my mamy doświadczenie i z takimi, także no będziemy oferować na pewno Na tych i na tych. na tych i na tych. Tutaj jesteśmy w dziale części zamiennych. Jak widzicie, sporo części. My u nas we firmie wykorzystujemy podobny system magazynowania, czyli na szafach. Na co się rzuca w oczy, jest tutaj kilku producentów znane marki z firm rolniczych. Jak widzicie, Ziegler produkuje tutaj mamy na przykład wysyłkę elektrycznych kos Do firm, które są do firm, które są tutaj właśnie. na ten. Także widziałem, Oznaczone. że listwy tnące produkują bezpośrednio pod firmy, więc także są producentem wielu komponentów do znanych marek. Tak jest. To się nazywa OEM, czyli czyli oryginalna część. zamienna, tak jest. Nawet nie zamienna, to jest No, to znaczy oryginalna część produkowana dla innego wykonawcy. I tutaj jesteśmy w Najmniejszym? ale chyba jakby to powiedzieć, najbardziej produktywnym dziale, bo tutaj jest produkowane rocznie 5000, Kos boczny kos do boczny. rzepaku. Czyli to, z czego Ziegler jest najbardziej znany. Przynajmniej naprawdę dotychczas. Oni zaopatrują Chyba większych większość firm, producentów. McDona, Akko, tak naprawdę większość producentów stołów do rzepaków nawet się na naszym rodzimym rynku zaopatrywało się, albo zaopatruje nadal w kosy kosy boczne Zieglera. I od dzisiaj części do takich maszyn, a nawet same kosy Same kosy też będą dostępne w w firmie naszej Korbanek. ofercie. Jesteśmy w hali, gdzie są spawane wózki. Tak jest. Czyli tutaj wózki się zaczynają. Na początku elementy wózka są punktowo przyspawywane, później są przyspawiane właśnie na ten stół, który tutaj za mną widzicie. I Rotacyjny taki, dalej już robot wykonuje całą robotę, czyli wszystkie spawy są robione robotem. Dowiedzieliśmy się, że koszt takiego jednego robota to jest $1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych, także Ale firma cały czas będzie się rozwijać Tak i jest. dokupować kolejne, żeby zwiększyć produkcję jak zawsze. miejsce, gdzie są składowane wózki, tak jak tutaj Pan nam przed chwilą mówi, przyjeżdża osoba odpowiedzialna za homologację i są homologowane W zależności od kraju, do którego w jadą, zależności od kraju, z do normami, którego które są jadą. potrzebne. I tak jak już mówiliśmy, to też w zależności, który dealer chce, albo wózki są wysyłane złożone już, albo w... Tak, też jest pakietach. możliwość, tak jak mówisz, rozkręcić koła, zestakować je na ramię i Wiadomo, żeby I trochę zmniejszyć koszty transportu. transportu. Bo tak to był jeden duży wózek, tak jak widzisz tutaj, Na nie całą wiem ile to jest, ciężarówkę. 15 Tak metrów? Nawet nie wiem, czy on się zmieści na ciężarówkę całą. No podejrzewam, że taki może wystawać trochę, chyba że nadgabaryt. To już ekonomiczny transport, z ekonomicznego punktu widzenia transport takiego jest Ciężki. ciężki, tak jest. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.